Jak sądzisz, czy aby na pewno wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się prawdziwe, jest godne zaufania? Zacznijmy od zagadki. Drużyna olimpijska wygrała 60 medali. Siatkarze z tej drużyny wygrali 3-krotnie więcej medali niż tenisistki. Ile medali zdobyły tenisistki? Czy już wiesz? Zapewne na początku niemal instynktownie pojawiła się u ciebie myśl 20. Dopiero po chwili, być może po małych obliczeniach, umysł podpowiedział, że jednak chodzi o 15. Dlaczego tak jest? Skąd ta intuicyjna 20? Nie zawsze mamy czas się długo zastanowić nad każdą decyzją. Świat jest szybki, wymaga od nas reakcji. Dlatego w naszym umyśle istnieją dwa systemy myślenia. Szybki i wolny. Jeszcze nie zdążymy zastanowić się nad wszystkim, a w głowie pojawia się już pierwsze możliwe rozwiązanie. To system szybki. Za to, gdy już zastanowimy się dłużej, system wolny podrzuci nam dodatkowe informacje. Zobrazujmy to sobie. Wyobraź sobie wyścig dwóch samochodów na konkretnej trasie. Na linii startu staje tuningowane auto wyścigowe, a obok niego skromny, rodzinny SUV. W tym miejscu, nie znając szczegółów trasy, w ciemno obstawilibyśmy, że stuningowany samochód wygra wyścig. To właśnie myślenie szybkie. A jeśli powiedziałbym w następnym zdaniu, że wyścig odbędzie się krętymi, włoskimi uliczkami, w tym wypadku to już SUV wydaje się rozsądniejszym wyborem, prawda? Tym właśnie sposobem przeszliśmy do myślenia wolnego. Lubimy, a konkretnie system szybki lubi, gdy coś wydaje się znajome. Piszesz sprawdzian z geografii, znowu odpytują cię z mapy świata. Zostało ostatnie kilka minut, a nadal głowisz się nad ostatnim pytaniem. Nagle przypominasz sobie artykuł widziany ostatnio w internecie. Czy był prawdziwy? To nie jest teraz istotne. Najważniejsze, aby na teście nie zostawić pustego miejsca. Szybko wpisujesz urywki przeczytanych informacji, wyłączając dostęp do myślenia wolnego. Oddajesz test, wychodzisz z klasy i sprawdzasz artykuł i po chwili już wiesz, że to nie było rzetelne źródło. A myślenie szybkie razem z emocjami wzięło górę. Szybki umysł lubi proste historie, zwłaszcza oparte na czymś, co przeżyliśmy my lub ktoś nam bliski. To tak zwane dowody anegdotyczne. Koleżanka mówi, znam osobę, która ból zęba wyleczyła kładem z liścia mięty. Uwierzylibyście? Domyślam się, że kręcicie przecząco głową. Ale wiem też, że to będzie pierwsza historia, którą przypomnicie sobie w momencie, kiedy poczujecie ból po ugryzieniu ulubionej przekąski. Co więcej, taka opowieść, podobnie jak plotka, potrafi krążyć między ludźmi. A gdy usłyszymy ją wiele razy, to uznamy, że jest prawdziwa. Niestety, jednostkowe historie nie są wystarczającym dowodem. Lepiej korzystać z wiedzy naukowców, ekspertów, osób, które są specjalistami w danej dziedzinie. Z drugiej strony, system wolny też czasami nas zawodzi. Po pierwsze, nie lubimy się mylić, prawda? Często, gdy rodzeństwo się pokłóci, to trudno jest być pierwszą osobą, która wyciągnie rękę na zgodę. Zwłaszcza gdy zrozumiemy, że to my popełniliśmy błąd. Przyznanie się do pomyłki jest trudne. Czujemy stres, irytację, a w tym samym czasie system wolny aktywnie pracuje, aby wyszło na moje. To napięcie i niechęć do ustąpienia to tak zwany dysonans poznawczy. Jak to działa? Wyobraź sobie umysł jako dłoń. Za jej pomocą możesz chwytać nowe informacje, wymieniać się historiami z innymi, podając je sobie z ręki do ręki. A także możesz odłożyć na bok rzeczy, co do których prawdziwości nie jesteś pewien. Jeśli odczuwamy stres, na przykład po kłótni, nasza dłoń zaciska się w pięść. To, co trzymała w danym momencie, jest dobrze chronione przed wypadnięciem i wymianą. Pomyśl, że masz kolegę. Przechwala się, że ostatnio rodzice poszli spać o wczesnej porze. Dzięki temu mógł grać całą noc i w ogóle nie spał. Dzisiaj też ma taki plan i jest z niego bardzo dumny. Na twoje argumenty, że to niezdrowe, nierozsądne, pozostaje niewzruszony. Nawet gdy pokażesz mu dowody na to, że brak snu jest szkodliwy. System szybki i system wolny są przydatne w codziennym życiu. Nie zapominaj o ich wadach i zaletach, a zyskasz odporność przed fałszywymi informacjami.